Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj zaczynamy nową, świetną serię, czyli litery alfabetu. Tak jak w przypadku poprzednich serii, czyli znaków zodiaku oraz chińskich znaków zodiaku, co miesiąc będzie się pojawiać nowy filmik, w którym będą kolejne dwie litery alfabetu. Dzisiaj zaczynamy od literki A oraz od literki B. Więc co? Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy dzisiaj szydełko. Ja będę używała szydełko 3,5 mm. No i do każdej literki będę miała inny kolor. A zrobię zieloną włóczką, a B zrobię z włóczki żółtej. U mnie obydwie te włóczki to Opus Natura Extra Cotton, czyli połączenie bawełny oraz poliakrylu. Fajne, miękkie w dotyku, no i wytrzymałe, więc przyjemnie się robi, bez problemu można spróć, poprawić. Tutaj nie ma absolutnie żadnych problemów. Oczywiście link do tej włóczki znajdziecie w opisie tego filmiku. Do tego dzisiaj potrzebujemy igiełki. Igła tutaj pomoże nam po prostu połączyć te części, które stworzymy. Oczywiście nożyczki ostre jak brzytwa, czyli nożyczki, które nie pohaczą, a obetną wszystko, co trzeba. Oraz niewielką ilość wypełnienia. Można, nie trzeba, bo jeżeli będziecie robić na przykład z większej włóczki, można na przykład wziąć podwójną nitkę, większe szydełko, no to wtedy tego wypełnienia wejdzie więcej, jeżeli chcemy, żeby te literki były takie mięciutkie w dotyku. Kulka silikonowa, jedyne co wkładamy do maskotek, nigdy żadnej waty, nic takiego, Kulka silikonowa, uważana jako sztuczna wata. Gdzie ją znajdziemy? W pasmanteriach albo często w wypełnieniach do takich ozdobnych poduszek. Tam często właśnie znajdziemy. Gdzie takie poduszki znajdziemy? W sklepach z wyposażeniem do domu. Trzeba wtedy zobaczyć, co tam jest na etykiecie napisane, żeby to nie była żadna posiekana gąbka, tylko właśnie kulka silikonowa, ewentualnie poliester. To też jest taka wtedy sztuczna chmurka, ona się bardzo podobnie zachowuje, aczkolwiek kulka silikonowa jest dużo lepsza, bo od razu, zobaczcie, nie jest zbita, te kulki są specjalnie takie, więc polecam i nigdy, przenigdy waty. No dobrze. Mamy wszystko, dzisiaj dużo nie potrzeba. Zaczniemy oczywiście od literki A. Ok, bierzemy więc kolor włóczki. U mnie jest to zielony, oczywiście u Ciebie może być jakikolwiek. I zaczynamy sobie od pierwszego oczka. Hop. I robimy łańcuszek z 5 oczek. Raz, 2, 3, 4 i 5. I teraz na tym łańcuszku tworzymy 4 półsłupki, czyli zaczynamy, wiadomo, od drugiego oczka. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka odwracamy. I teraz w pierwszym oczku oraz w ostatnim oczku robimy dodawanie, czyli dodamy 2 oczka, co oznacza, że z 4 zrobi nam się łącznie 6 oczek. Czyli zobaczcie, hop, raz, pierwszy półsłupek i żeby dodać to w tym samym oczku, w którym już jest zrobiony ten półsłupek, robię kolejny półsłupek. Teraz w 2 kolejnych oczkach robię pojedyncze półsłupki. Raz i 2. I w ostatnim oczku znowu 2 półsłupki. Raz i 2. Teraz oczko łańcuszka, znowu odwracam i tutaj dokładnie to samo. W pierwszym i w ostatnim oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki. Raz i 2. Teraz raz, 2, 3 i 4 półsłupek, wszystkie pojedyncze i w ostatnim znowu dodawanie. Ło, o nie, tu trzeba uważać, bo oczko czasem potrafi być malutkie. Raz i 2. Oczko łańcuszka
I teraz uwaga, w tym momencie nasze A będzie się rozdzielało, więc najpierw zrobimy jedną stronę, odetniemy nitkę i dopiero dorobimy drugą stronę. I teraz tą stronę zaczynamy. Zobaczcie, no mamy 8, więc jedna strona będzie miała 4 oraz druga strona będzie miała 4. I zaczynamy dodawaniem, czyli hop, raz i 2 w pierwszym oczku, w drugim oczku 1 półsłupek, hop, a kolejne 2 oczka musimy połączyć. Dzięki temu, wiecie, no tutaj będzie nam się zmieniał kształt. Czyli wbijam się pod pierwsze oczko, robię narzut, wyciągam. Wbijam się pod drugie oczko, robię narzut, wyciągam. Mam 3 nitki, robię narzut, przeciągam przez wszystkie 3. Oczko łańcuszka, kolejny rząd przerabiam pojedynczo. Tu powinny być nadal 4 półsłupki, no bo jeden dodaliśmy, ale jeden odjęliśmy. Hop, są 4. I w tym rzędzie robimy kolejnym to samo, czyli znowu w pierwszym dodawanie, raz i 2, w kolejnym 1 półsłupek, a kolejne 2 znowu łączymy. Hop, raz, hop, 2, narzut, przeciągam, oczko łańcuszka i odwracam i robię raz, 2, 3 i 4 i hop, i jeszcze jeden rząd taki sam, czyli robię oczko łańcuszka, odwracam i robię jeszcze jeden rząd powtarzania. Raz, 2, 3 i 4. Ok, i teraz oczko łańcuszka i odcinam. Ta nitka nie musi być jakaś długa, ponieważ ona jakby, no nie przyda nam się już do niczego innego, więc może być niewielka. Hop. Mamy połowę A. I teraz bierzemy naszą nitkę, która znowu staje się robocza. Robimy na niej pierwsze oczko łańcuszka znowu. Zakładamy sobie na szydełko. Hop, nie za ciasno. I uwaga, patrzymy, w którym miejscu zaczęło nam się tutaj rozdzielać. No i ja widzę, że tu. Więc wbijamy się w to oczko, tak żeby nitka robocza była z tyłu. I uwaga, od razu pierwsze 2 oczka będziemy odejmować, czyli wbijamy się, narzut, wyciągam i w kolejne wbijam się, narzut, wyciągam. Przeciągam przez te 3, bo to pierwsze to było to oczko łańcuszka, które zrobiliśmy. Teraz w kolejnym jest 1 półsłupek, w kolejnym jest dodawanie. Jakby musimy tutaj, można powiedzieć, troszkę lustrzanym odbiciem będziemy robić, bo zawsze tutaj na początku rzędu zrobimy, tak? Odejmowanie, a na końcu dodawanie, żeby nam się wszystko zgadzało. Oczko łańcuszka, odwracam, robię 4 półsłupki. Raz, 2, 3, no, 3 oraz 4. Tą nitką, która tutaj nam wystaje, w ogóle się nie przejmujemy. Później sobie ją pięknie schowamy albo w środku naszego A, albo pomiędzy półsłupkami, oczywiście wszystko pokażę. Robimy oczko łańcuszka, odwracamy i znowu pierwsze 2 oczka odejmujemy, czyli wbijam, narzut, wyciągam, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 3. W kolejnym oczko normalnie przerabiam półsłupkiem, a w ostatnim znowu dodawanie. Raz i 2. Hop. I teraz robię jeszcze 2 zwykłe rzędy półsłupków, czyli pierwsze 4 półsłupki zwykłe, 2, 3 i 4. Odwracam i jeszcze jeden. I teraz będziemy już łączyć. 2, 3, 4. Oczko łańcuszka. Odwracam. I teraz będziemy łączyć sobie, żeby nasze A już było w całości. I teraz tak, przerabiamy 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Jest. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka. Raz,
2, 3, 4 i przechodzę na drugą część i przerabiam kolejne 4 półsłupki. Zobaczcie, są 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Hop. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka, odwracam. Ok, i teraz przerabiamy. Pierwszy rząd trzeba przejechać jakby po łańcuszku. Później mamy drugi zwykły i trzeci zwykły, czyli w każdym z tych rzędów będzie łącznie 12 półsłupków. Zobaczcie, pierwsze 4, no to wiadomo, mamy na oczkach. Na oczkach od półsłupków. To jest łatwo znaleźć. Hop, tutaj oczko ostatnie. O. I teraz 4 na łańcuszku, czyli tutaj jest pierwszy, który próbuje nam się brzydko schować. Po prostu troszkę za ciasno zrobiłam w poprzednim rzędzie. Mamy to. Więc jest 1 na łańcuszku, drugi na łańcuszku, trzeci na łańcuszku i 4 na łańcuszku. Hop. I normalnie 4 z drugiej strony. 2, 3 i 4. I kolejne 2 rzędy po prostu przerabiamy. 12, 12, więc bez problemu mogę już tutaj przeskoczyć i zaraz się z Wami spotkać za te 2 rzędy. Po zrobieniu tego rzędu rozdzielamy się znowu, aby zrobić dolne nóżki naszego A. I zaczynamy od dodawania, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Obok robimy półsłupek, a kolejne 2 oczka łączymy, czyli znowu zostajemy przy łącznej liczbie 4 półsłupków. Oczko łańcuszka, odwracamy i teraz w kolejnych 4 rzędach robimy powtarzanie, tak? Czyli przerabiamy po 4, czyli pierwszy rząd Wam pokażę, żeby przypomnieć. 2, 3 i 4. Hop, i jeszcze takie 3, czyli znowu oczko, znowu odwracam i raz, 2, 3 i tam się też spotykamy. O, hopka, mamy to skończone. Robię narzut, przeciągam i robię oczko łańcuszka, ściągam je troszkę i odcinam. Ta nitka też nie przyda nam się do połączenia, więc może być dość krótka. Wyciągam, ściągam i robię drugie. I tak samo patrzę, od której strony zaczynałam i wiem, że od brzegu, czyli tutaj muszę zacząć od środka. Podobnie jak wcześniej. Robimy pierwsze oczko, zakładamy na szydełko i szukamy. Czyli patrzymy na ostatnie 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Tu się też wbijam. Oczywiście nitka robocza z tyłu. I dokładnie jak było to tutaj, zaczynamy odejmowaniem, czyli wbijam się, przeciągam, wbijam się, narzut, przeciągam przez wszystkie 3 i znowu półsłupek, a tutaj w ostatnim oczku dodawanie. Hop. Oczko łańcuszka, odwracam i dokładnie tak jak było to przy tej nóżce robię 4 rzędy powtarzania, czyli tak, aby w każdym z tych 4 rzędów były po 4 półsłupki i tam się też spotkajmy. Ok, skończone, czyli jak widać mamy już literkę A. Oczywiście robimy 2 takie literki A, ja mam tu już drugą przygotowaną i teraz łączymy. I mamy tutaj 2 możliwości łączenia. Każda będzie wyglądała trochę inaczej, każda oczywiście ma swoje plusy i minusy, jak to zwykle bywa. Przykładamy sobie literkę w taki sposób, w jaki tak naprawdę chcemy, ale ja zazwyczaj chciałabym, żeby z każdej strony równo było wszystko rozłożone, więc jeżeli one kończą wszystko z tej samej strony, jedną odwracam i przykładam. I teraz jakie są 2 opcje? Pierwsza opcja to jest połączenie obydwu części półsłupkami. Tutaj trudność polega na tym, że brzegi oczywiście nie są standardowymi oczkami, a są brzegami naszych rzędów. Jeżeli jest Tobie ciężko znaleźć, oczywiście tutaj robię sobie oczko łańcuszka i troszkę je ściskam. Jeżeli ciężko, to nie polecam.
ale tak naprawdę wbicie igły czy wbicie szydełka będzie tutaj odbywało się dokładnie w tych samych oczkach. Jak sobie popatrzymy, no to tutaj uproszczenie jest takie, że jeżeli robiliśmy wszystkie rzędy półsłupkami, to wystarczy jeden półsłupek na wysokości rzędu. Co to oznacza? Że jeżeli mieliśmy tutaj rzęd półsłupków, no to ja wiem, że tu na końcu, w tym miejscu ja się wbiję, przebiję się oczywiście na drugą stronę, żeby połączyć obydwie części i zrobię jeden półsłupek. Kolejne moje oczko, które nie istnieje, ale jest dobrym miejscem, jest na wysokości kolejnego rzędu, czyli patrzę, tutaj było widać prawą stronę półsłupków, a tutaj lewą, więc wiem, że gdzieś na wysokości tego kolejnego rzędu, raczej pomiędzy nimi bardziej, jest kolejne oczko. I jak sobie popatrzę, to tutaj te dziurki są. Więc tak naprawdę dość łatwo jest je znaleźć. Więc wbijam się oczywiście w drugą stronę i robię kolejny półsłupek. I tak połączam, chciałam powiedzieć też, łączę obydwie części. Druga oczywiście opcja, jaka jest tutaj możliwa do łączenia, to zszycie, czyli odcinamy sobie włóczkę no sporo dalej, żeby nie zabrakło nam tej naszej włóczki i prostym ruchem, pokażę Wam tutaj tą nitką, prostym ruchem po prostu zamiast robienia półsłupków obszywam dookoła, łącząc oczywiście też obydwie strony. Czyli tak samo biorę, tak samo sobie równam i wbijam się. I teraz tutaj mogę albo to na okrętkę robić, czyli za każdym razem w taki sposób, że przejeżdżam i łączę, albo oczywiście, jak ja to mówię, wężem, czyli wbijam się z tej strony, ale wychodzę już nie na okrętkę, a wbijając się w kolejne oczko. Każde z tych zszyć będzie wyglądało nieco inaczej. Oczywiście przy tym zszyciu ten brzeg będzie widoczny. On się nam nie wygładzi, no bo nie będziemy obwijać nitką na zewnątrz. Przy tym zszyciu na pewno tutaj ten brzeg będzie dużo ładniejszy, aczkolwiek oczywiście najładniejszy brzeg będzie przy robieniu tutaj dookoła półsłupkami, więc tutaj Was zostawiam i jak chcecie. Oczywiście trudnością będzie zrobienie półsłupków tutaj w środku i tu też mamy wybór, albo półsłupki, albo zszycie. Ja myślę, że jednak u mnie będą półsłupki dookoła, ale tu w środku sobie jednak pozwolę na zszycie tego oddzielną nitką, bo nie wiem, czy będzie mi to po prostu tutaj tak wygodnie to zrobić, aczkolwiek spróbuję. Więc co? Zszywamy w trakcie. Możemy oczywiście wkładać sobie troszkę tego wypełnienia. Jego nie będzie na pewno jakoś super dużo. To jest odrobinka tak, żeby jednak coś między tymi dwoma warstwami było. Więc ja tutaj zszywam, zaraz Wam pokażę i przejdziemy do literki B. Ok, a połączone, zobaczcie, nawet tu się napracowałam, żeby jednak powstały te półsłupki. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której wcześniej zapomniałam. Najpierw łączymy środek, dopiero później łączymy zewnętrzną część. Dlaczego? No bo w przeciwnym wyrazie jest bardzo ciężko włożyć wypełnienie. A tak, jak sobie już połączymy ten środek, to wypełnienie możemy w trakcie sobie wkładać, a nie bawić się od środka. Ostatnia rzecz, jaką możemy tutaj zrobić, ja już tutaj sobie odcięłam, to po ostatnim półsłupku wbijamy się i albo możemy tutaj szydełkiem, albo igłą zrobić, czyli tak, albo robimy ostatni i oczko ścisłe, wyciągamy i teraz tutaj igiełką chowamy, albo już to oczko można też igłą zrobić, ja już Wam tutaj pokażę. Zamiast oczka ścisłego, tutaj sobie to spróbuję, zamiast już tego oczka ścisłego łączonego w tym miejscu wyjmujemy, robimy, no nie mamy tu przełożonej nitki, robimy sobie oczko łańcuszka i je ściągamy najlepiej. O. I teraz tworzymy jeszcze takie oszukane oczko, czyli nawlekam, przebijam się, hop i przebijam się w
ostatni półsłupek w oczko ostatniego półsłupka, jednocześnie wbijając się oczywiście w środek już nóżki i tutaj po odpowiednim ściągnięciu pięknie nam się to łączy, nie widać gdzie jest koniec naszego rzędu, naszego łączenia. Co robimy z tą wolną nitką? No trzeba ją jakoś tutaj połączyć. Przebijamy ją sobie kawałek dalej, no nie jakoś tak super, bo ona nie jest też taka długa i w miejscu rzędu, zobaczcie, jestem po środku, wbijam się obok w kolejne oczko. Teraz, jeżeli mam odpowiednio długą nitkę, podkładam, o, nawet mi się nie uciekła mi tutaj, podkładam, przeciągam, hop, ściągam i teraz nie wbijam się tu, tylko w to miejsce, z którego wcześniej wyszła nam igła, przebijam się gdzieś dalej i ściągam i zobaczcie, ten supełek, który tu powstał, on się wciąga do środka i go w ogóle nie widać. Teraz tą nitkę możemy sobie już napiąć i odciąć. Hop. I jest piękne, piękne A. Zgrabne, jakże. Lekko wypełnione, tutaj mam troszkę za mało wypełnienia, więc przechodzimy do literki B. Ok, u mnie literka B będzie w kolorze żółtym i od razu mówię, że tak jak w przypadku literki A, tą część, którą teraz będę pokazywać, robimy podwójnie, czyli dwie warstwy, dwie części. Literkę B zaczynamy oczywiście tak samo od oczka. Teraz robimy 10 oczek łańcuszka. Osiem, 9, 10 i zaczynamy z grubej rury. Od razu w pierwszym oczku do przerobienia, czyli 0, 1, 2, to jest nasze drugie oczko od strony szydełka, robimy 2 półsłupki. Raz i 2. Pozostałe 8 oczek przerabiamy pojedynczo półsłupkami. Siedem i 8. Oczko łańcuszka, odwracam i teraz robimy 9 zwykłych półsłupków. I 9. A w ostatnim oczku, czyli w 10, które nam się tutaj wygina, zobaczcie, wygląda jakby nic nie było, ale ono tutaj jest, bo przecież w pierwszym oczku było dodawanie. Hop, mamy to oczko. No, 2 nitki tu powinny być. Jak patrzę, to je widzę, ale przy wbiciu trzeba tutaj sobie dobrze to ułożyć. O, mamy. I w tym ostatnim robimy dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. Hop, oczko łańcuszka. I teraz znowu zaczynamy od dodawania. Raz i 2 i oczka tutaj łącznie powinno być ich 10, 2, 4, 6, 8, 10. Przerabiamy normalnie półsłupkami. Hop, oczko łańcuszka, odwracam i teraz zobaczcie, widać, że z tej strony będzie brzuszek, a z tej strony będzie tylna, nie wiem, belka można tak powiedzieć, tylna ścianka naszego B. I teraz robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka, odwracam i robię jeszcze 2 rzędy. Więc myślę, że spokojnie mogę tutaj to przeskoczyć. Robimy 4, 4 i tam się też spotykamy. Ok, tutaj możemy sobie zrobić oczko łańcuszka, ścisnąć, odcinamy włóczkę, wyciągamy sobie tutaj nitkę i patrzymy, że ta część też się zaczyna od tej strony, czyli chodzi o to, że z tej strony widać naszą prawą stronę półsłupków, więc patrzymy sobie raz, 2, 3, 4. To jest nasze teraz pierwsze oczko. Robimy tak jak w przypadku A. Oczko łańcuszka.
hop i wbijamy się, tak jak mówiłam, raz, 2, 3, 4 w czwarte oczko i robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka i tak samo jak tutaj robimy jeszcze raz, 2, więc ja tutaj to przeskoczę. 2 rzędy po 4 półsłupki. Ok, teraz podobnie jak było to przy A, najpierw robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Teraz 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i przechodzimy na tą drugą stronę i znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka. Lecimy dalej. Przerabiamy w miarę wszystko jak leci. Różnica będzie dopiero na ostatnich oczkach, czyli hop. Teraz 4 oczka łańcuszka musimy przerobić półsłupkami. Pamiętając, żeby tutaj ładnie złapać. Raz, 2, 3, 4. I teraz robimy raz, 2, a ostatnie 2 oczka łączymy, czyli hop, wbijam, narzut, wyciągam, w kolejne oczko robię to samo, czyli wbijam, narzut, wyciągam, narzut, przeciągam przez wszystko, oczko łańcuszka i ten rząd przerabiam pojedynczo. Na końcu oczko łańcuszka odwracamy i też wszystkie oprócz ostatniego przerabiamy normalnie, więc ja tutaj troszkę znowu przyspieszę. Hop, a w ostatnim robimy dodawanie, bo musimy z powrotem ten brzuszek tutaj powiększyć. Tutaj było zmniejszenie brzuszka, teraz powiększenie nieznaczne, ale jednak będzie to widać. Oczko łańcuszka, odwracam i przerabiam wszystko do końca i tam się też spotykamy. Ok, i przechodzimy do górnego brzuszka, czyli robimy oczko łańcuszka i przerabiamy 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. Oczko łańcuszka. I przerabiamy jeszcze 2 rzędy po 4, czyli hop, hop i tam się właśnie spotykamy. Podobnie jak przy tym pierwszym brzuszku też robimy tutaj oczko łańcuszka, ściskamy i kawałek dalej odcinamy sobie włóczkę. Wyciągam i dokładnie tak jak wcześniej znowu robię oczko łańcuszka. Znaczy pierwsze oczko początkowe, biorę i tak samo patrzę na ostatnie 4, czyli raz, 2, 3, 4, wbijam się, robię półsłupek w kolejnych 3 także, hop i hop. I tak samo przerabiam jeszcze 2 rzędy po 4 i tam też się spotykamy. Ok, zaczynamy łączenie naszej góry, tego górnego brzuszka, ale zaczynamy go od odejmowania, czyli najpierw pierwsze 2 oczka łączymy w jedno, hop, więc jakby już mam 2 przerobione oczka. Teraz raz i 2, tyle zostaje. Teraz 4 oczka łańcuszka, raz, 2, 3 i 4. Przechodzimy na drugą stronę, łączymy 4 półsłupkami. Raz, 2, 3 oraz 4. Oczko łańcuszka
odwracamy i znowu przerabiamy. Najpierw raz, dwa, trzy, 4 tutaj na tym. Teraz 4 na oczkach łańcuszka. O, tutaj nam się coś włóczka chce rozdwoić. Raz, 2, 3 oraz 4. I teraz zakończymy to znowu odejmowaniem, czyli robimy tutaj normalny półsłupek, a 2 oczka, które tutaj mamy, znowu łączymy, czyli wbijam, narzut, wyciągam, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, oczko łańcuszka, odwracam, zaczynam odejmowaniem, to już jest ostatnie odejmowanie, bo to już jest ostatni rząd, hop, hop, narzut. Pamiętajcie, że tutaj zaczynaliśmy też dodawaniem, więc ostatni rząd mamy odejmowanie i do końca wszystkie półsłupki już pojedynczo. Hop, oczko łańcuszka i zszywamy dokładnie tak jak wcześniej, tylko że tu nie da rady zrobić w taki sposób. Tutaj musimy sobie dołożyć równo obydwie warstwy, no bo B już nie jest dwustronne, więc nie mamy tutaj zbytnio wyboru. Nitki oczywiście możemy sobie schować albo igiełką, wbijając i wciągając je między półsłupki, albo po prostu zostawiamy i one się schowają w środku. Ja łączę dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli półsłupkami dookoła. Zacznę sobie oczywiście tu, ale za chwilę tak naprawdę najpierw połączę sobie przestrzenie tutaj te środkowe w brzuszkach, bo tak jak mówiłam wcześniej, będzie dużo łatwiej je wypełnić, a później bawienie się i wpychanie wypełnienia tędy nie jest zbyt przyjemne. Wiem, sprawdzałam, żebyście nie musieli tego sprawdzać, więc łączymy i co? Za chwilę spotykamy się na podsumowaniu. Ok, B zszyte. Jak widać tą różnicę, mimo tego, że tylko jeden rząd jest tutaj inaczej zrobiony i dokładnie tak jak zamykaliśmy A, tak zamykamy B. Więc robimy tutaj oczko łańcuszka, ściągamy je, odcinamy sobie kawałek dalej włóczkę, bierzemy zamiast szydełka igiełkę i patrząc tutaj na pierwsze oczko, wbijamy się pod nie, znaczy to jest raczej pierwsze, nie tamto, wbijamy się, hop, ściągam, wbijam się tutaj z powrotem albo w to, wbijam się w środek, ściągam, to mi się ładnie tutaj układa i w taki sam sposób chowam tą nitkę, czyli hop. O, niestety tym razem wyszła. Ściągam. Oczywiście znowu wyskoczyła i wbijam się w to pierwsze oczko. Hop. Przeciągam. No. Powiedzmy, że w całości mi się przeciągnę. O, jest. Powiedzmy. Niestety nie przeciągnęła się cała. Nie, przeciągnęła się jednak cała. I tak samo odcinamy. I jest literka B skończona. Wszystko ładnie, widać brzuszki, nienaganne to wygląda, bym powiedziała. Więc mamy skończoną literkę A oraz literkę B. Gdyby się okazało, że coś było niewyjaśnione, albo czegoś brakuje, albo no nie wiem, no coś jest nie tak, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Dajcie oczywiście też znać, na jaką literkę czekacie, bo tutaj proces powstawania tutoriali będzie jak zwykle jest to przy seriach, czy było to przy znakach zodiaku, czy przy znakach chińskiego zodiaka, będą pojawiały się co miesiąc takie filmiki, czyli w następnym miesiącu pojawi się C, D, później E, F, później kolejne literki i tak po 2, aż skończymy ten alfabet. Oczywiście oprócz komentarzy
tutaj piszcie do mnie na social mediach, czyli Instagram, Facebook, TikTok, wszędzie jestem, wszędzie odpisuję. Jeżeli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się także podzielić tym, jak zrobiliście swoje literki, to właśnie tam mnie oznaczajcie. Zawsze jestem ciekawa waszego wykonania, bo może coś jednak w tutorialu było nie tak i coś wyszło nieodpowiednio. Dlatego zawsze jestem ciekawa, z chęcią udostępniam wasze prace zrobione właśnie z tutoriali oraz schematów, które tworzę. A co? Na ten moment będę wdzięczna oczywiście za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i naciśnięcie dzwoneczka, bo ten dzwonek podpowiada wam, że pojawi się tutaj nowy shorts, nowy post, nowy tutorial, filmik, cokolwiek, więc ten dzwonek naprawdę ułatwia życie. Oprócz tego oczywiście na dole jest jeszcze takie dodatkowe małe wsparcie, serduszko magiczne, które po kliknięciu wesprze dodatkowo mój kanał i zachęcam serdecznie, bo dzięki temu będziecie mieli lepszą jakość filmów. To wszystko przecież jest dla was. No to co? Róbcie, ja jestem ciekawa, na co czekacie i jak będą wyglądały wasze pierwsze literki. Do następnego, pa!